Siemano, witam wszystkich na podsumowaniu lutego. Podsumowanie solar trackerów, fotowoltaiki, wysokonapięciowych magazynów energii, niskonapięciowych magazynów energii, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, klimatyzatorów, auta elektrycznego, bufora i już sam nie pamiętam czego, także lecimy z tematem. I tak, z sieci pobrane jest 834 kWh, do sieci oddane 112 kWh. Wszystkie instalacje fotowoltaiczne wyprodukowały razem 855 kWh, z czego 743 zostało skonsumowane albo bezpośrednio, albo przeszło przez magazyny energii, co nam daje autokonsumpcji całkowitej 87%. Nadwyżka na luty 515 kWh, czyli raczej rachunek mnie nie zaskoczy, ale tutaj wszystko się okaże, bo różne słuchy chodzą i różne dostaję, że tak powiem, screeny z rachunków dziwnych w PGE, nie wiem jak to się nazywa, planowanych do przodu, zapomniałem po prostu słowa i przychodzą duże rachunki, zobaczymy. I tak, zużycie prądu prognozowane, zużycie prądu to jest 1577 kWh. Sam dom, prąd użytkowy to jest 471 kWh. Auto elektryczne wciągnęło 275 kWh. Pompa ciepła DCW 40 kWh. Pralka suszarka 78 kWh. To jest w ten prąd użytkowy domowy wliczone. Pompa ciepła, powietrze, woda, nagrzejniki wpięta do bufora 7 kW, 708 kWh, klimatyzator 3,5 kW, 21 kWh, klimatyzator 2,6 kW, 62 kWh, razem całkowite ogrzewanie to jest 791 kWh. Pompa ciepła miała średnie COP w tym miesiącu to jest 3,1, w tym jest oczywiście pompa obiegowa i wszystkie defrosty i cała ta reszta tego wszystkiego przy temperaturach średnich miesięcznych minus 1,1 i średniej prędkości wiatru 2,6 km na godzinę, bo tutaj jest w kilometrach na godzinę. I teraz sobie przeskoczymy dalej, czyli jest elegancko, pyk. Czyli tak, magazyn energii, auto elektryczne i bufor. I tak, lecimy. Pierwszy niskonapięciowy magazyn energii. Tutaj mamy pobrany z sieci 589 kWh. Energia zużyta to jest 1112 kWh. Darmowa, czyli z fotowoltaiki bezpośrednio lub przez magazyn energii, który tutaj ma pojemność 30 kWh, na razie to jest 532 kWh, co nam daje udział własny 48%. Wysokonapięciowy magazyn energii z sieci pobrane 195, energia zużyta 418 i to co z paneli i z magazynów wciągnięte to jest 223 kWh, co nam daje 53% udziału, no niestety małego magazynu energii 10 kWh, także też widzicie, że zużycia są tutaj na tej linii mniejszej, ale są i to wszystko sobie fajnie działa. Dobra, dalej, auto elektryczne Renault Kangoo przepraszam, i jeszcze na małej baterii, także przejechane jest 963 km. Na ładowanie poszło, czyli to jest zużycie prądu, nie to co tam sobie auto pokazało, tylko ile prądu musiałem wpakować, żeby tym autem jeździć, to jest 275 kWh. Na setkę wyszło 28,5 kWh. Teraz troszeczkę więcej grzałeczki sobie działały, także już wiedziałem, że tej nawyżki mi wystarczy, no to grzałem. No i też krótkie trasy, bo nie, na długą trasę musi cały czas musiał piec chodzić, no bo była za mała bateria, teraz już będzie inaczej, także testy trwają. I tak, oszczędność to jest 390 zł, bo na paliwo nie wydałem, przejeżdżając właśnie te 963 km, nie wydałem po 6,30 na ropę, średnio liczę 7 litrów na 100, całoroczny taki koszt i
W tym mamy jeszcze wliczone 6 litrów poszło na ogrzewanie postojowe. Trochę więcej grzałki chodziło, ale też tak tego słońca było więcej. Jak jest dużo słońca, to w tym aucie też jest cieplej i to ogrzewanie też nie jest tak potrzebne. Także jak na razie bardzo fajnie to wygląda. Elektryk tylko i wyłącznie się zwraca. I lecimy teraz, słuchajcie, do bufora. Tutaj właśnie takie konkretne podsumowanie z bufora. I tak, pompa ciepła wsadziła do bufora 2196 kWh. Centralne ogrzewanie wyciągnęło z tego bufora 2104 kWh. Ciepła woda użytkowa przez wężownicę wyciągnęła z bufora 86 kWh. I z tego, co pompa ciepła wyprodukowała, zostało jeszcze 6 kWh niewykorzystanych. Ani CO nie wciągło, ani CW, czyli ta energia po prostu przepadła. I na minusie jestem 6 kWh, ale zobaczcie, 6, a nie 111, 130, 150, tak w sezonie. Także widać, że kolektory słoneczne, no około 180 kWh, no było tego słońca, z 80 do 100 kWh, powiem wam, wepchało w ten bufor, także no, bardzo ciekawe. A dodatkowo COP pompy ciepła wychodzi niski przez to, że przez dzień pompa ciepła pracuje mniej, jeśli słońce świeci, bo kolektory wspomagają. Tak by COP wyszło o wiele większe, bo by pompa ciepła sobie pracowała w bardzo fajnych warunkach, a tak no, w najgorszych pracuje warunkach praktycznie, bo albo noc, albo pochmurne dni, kiedy nie ma słońca. Także tym bardziej ten COP jest jeszcze bardziej miarodajny. Także słuchajcie, tak to wygląda, czyli temat tylko i wyłącznie do przodu. I dziś tak troszkę inaczej. Idziemy się teraz przejść po obejściu. I dajcie znać, czy wam może taka formuła bardziej odpowiada. Najpierw konkret, a później szmery, bajery. No to lecimy w koło podwórka. Standardowe w każdym podsumowaniu. Tylko teraz troszeczkę od innej strony, że tak powiem, filmu. I tak, Solar Trackery 385 działa sobie bez żadnego zarzutu, kręci się, wraca. 5 kW ostatnio zrobił, także pojechał na zachód i stanął. I tyle. Także już w ciągu 3 lat chyba trzeci silnik będzie do wymiany. To są silniki z wycieraczek z aut używanych. Także powiem wam, w tym 385 9 rok już silnik idzie ze starego Mercedesa i chodzi, a tam Audi, Volkswagen i coś nie dają rady sobie. Trzeba z Mercedesa poszukać silnika od wycieraczek, tylko ciężko już teraz taką beczkę gdzieś na złomie dorwać właśnie, no, z takimi pancernymi silnikami, niestety. Dobra, ale ogólnie zapiąłem go jeszcze, tam chyba już ze szczotkami jest coś innego, albo gdzieś kabel. Zapiąłem go tam sobie takim przez masę, go troszeczkę puściłem przez obudowę, działa dalej. Na razie działa, trochę wolniej, ale działa. Ściana stanęła, wszystko stanęło, bo no, były inne tematy do ogarnięcia. Także najważniejsze, że nadwyżka jest dalej, czyli ze ścianą na spokojnie już się ogarnie, jak będzie pogoda i jak ogarnę inne rzeczy, bo troszeczkę mi się kolejka w tematach zrobiła, także ściana będzie w swoim czasie na spokojnie. To już praktycznie tylko roboty zostały, żeby panele zawiesić, resztę rozebrać i tutaj jeszcze poogarniać. Kangur, no Kangur teraz na testach dostał nową baterię 38 kWh. 38 kWh z testów zostało wyciągnięte na razie 36 kWh, także bardzo dobrze. I będą kolejne testy, będzie jazda po prostu. Także no, wyciąganie z tego zasięgu, nie? To wszystko zależy, ile średnia będzie zużycia prądu, tyle przyjadę kilometrów. No i tutaj to nie ma jakiegoś cudu paliwa, tak samo jak jedziecie tak czy spokojnie, czy szybko, to pali więcej, pali mniej. Także tutaj żadnych wynalazków nie ma, ale na zimę spokojnie już mam 200 km. Oczywiście na Webasto, jak się jeździ na ogrzewaniu właśnie paliwowym. A tak jakbym jeździł na grzałkach, no to te 150 idzie zrobić. Ale to już takie dobijanie no już tak do samego dna, to nie ma sensu. Także 30 kWh jest tutaj użytkowe na
pełnej mocy ze wszystkim co jest. Później już troszeczkę moc jest ograniczana, ale to jest dla bezpieczeństwa baterii tak naprawdę. Także Kangur daje sobie elegancko radę. I tak, Matko Boska, co tam się dzieje? Kota zamknąłem, bo by pies szczekał i klamkę mi zaraz zje. Powiem wam, rower elektryczny, fajna sprawa. Ja trochę pojeździłem, dzieciaki, więcej syn nim się teraz wozi i no, przedwczoraj się wybrał tutaj w łąki. Jeszcze deszczu trochę było. To przyjechał rower i on przyjechali tacy sami. Upierdzieleni w tym błocie normalnie od początku do końca. Chyba, bo tu jednak bez tyłu jakiś pewnie jeszcze jakby był jakiś taki chlapacz. Tylko te opony też szerokie i pewnie zbierały tą trawę, to wszystko. Tu trawy było, błota, to ja od razu szlaufa brałem, lałem po nim normalnie z węża wodą. Tak uważałem tutaj na silnik, na te sprawy, bo później to by się go nie domył. Ale ogólnie to... O, nawet nie wyłączyli go. Trzeba go... No, gaś. Także ja czekam na pogodę. Teraz ma być troszeczkę lepsza. Może się właśnie wybiorę tutaj na te górki, pogórki. Troszkę ja bym też skorzystał, nie? W końcu jeszcze fajne rzeczy bym wam pokazał tam. Nie tylko te panele i pompy ciepła i całą resztę. Ale dobra, słuchajcie, idziemy dalej. Basen. Basen zamarzł i odmarza. Lodu było, powiem wam, odtąd dotąd najwięcej. I tyle. Zamarzła góra, dół nie zamarzł. Stoi jak stał. Dalej, mimo tego, że już troszeczkę na plusie, pokrywa lodowa się trzyma. Nie wiem, czy to będzie widać. Kurde, nie widać, może tak. A, bo tu się wody nazbierało. Nie będzie. Nie ma słońca, by słońce świeciło, by było ten lód fajnie tego od dołu widać. Także basen daje sobie radę bez żadnego problemu. Zalewać wodą, zostawiać i się nie przejmować. Nic mu się kompletnie nie dzieje. O, nawet chyba widać ile. Widać nawet dół, elegancko, woda, wszystko. Dzieci mają zakaz huśtania, bo o, krawędź ostra, jak topnieje lód, żeby nie pocięło. No niestety, później nie będzie czego używać. A woda na dnie, nawet termometr jeszcze żyje. Woda się do niego dostała. 4,9, 5 stopni, bo woda na dnie. Także basen daje radę. Kolektory grzeją, jak widzieliście, plus minus, nie wiem, 80-100 kWh ciepła dobiły jeszcze do bufora. No oprócz tego to, co poszło do CW. Także elegancko. Fotowoltaika tak samo. Tutaj działa to sobie wszystko elegancko. No, ogólnie miesiąc był bardzo ładny z fotowoltaiką, także instalacje mają co robić. No i tutaj jeszcze stoi. Ona ma być z drugiej strony domu, ale dzisiaj nie wiem, może dzisiaj, a może jutro. Jak widzicie, o, szaro, buro i pełną ropą ciepła nie chodzi, bo się w domu nagrzało. Nie ma potrzeby, jest około +5. I tak, jeszcze jest tak plan, bo nazbierałem sobie dużo informacji. Znaczy o grę tam od kolegów akurat, o Maxie, od Maxy, właśnie to sprężarka, wymiennik, co porównanie takie ogólne. Mam karteczkę fajną i mam pozwolenie rozebrać Maxę, obudowy porozbierać. Ile się da, tyle porozbieram. Także będą tutaj takie 2 golasy stały. Ta bez obudów, ta bez obudów i to będzie na pewno ciekawe. Takie porównanie po prostu 1 do 1. Wizualnie zobaczyć, nie? Dla jednego, dla drugiego, co gdzie jak. I dalej, bo temat ciekawy widzę, załapał. Wszyscy ciekawie właśnie, czy ta Maxa da radę, bo tu jest 6 kW pompa ciepła. Gri jest 7, ale no Gri jest jednak, to jest Amber Prestige, jest taki pociągowy. Ta jest troszeczkę mniejsza, ale powiem wam, Maxa nie boi się tego porównania, także ja też za. Pomalutku też wszystkie graty kompletuję, żeby ogólnie pompę ciepła podłączyć. Klimy chodzą, o, u dziadka, bo u mnie jak ogrzewanie w domu nie chodzi, to u dziadka klima na dole dogrzewa. Tam się szybciej wychładza po prostu, pomieszczenie jest całe w karton gipsie, no i nie akumuluje ciepła tak jak góra, bo góra jednak w pustaku więcej ścian, normalna akumulacja, plus się gotuje, no i się żyje, także jest inaczej. To sobie tam
klimeczka na dole dobija, dlatego jak widzieliście, klima ta 2,6 kW ma większe zużycia, bo dobija. Ta nie ma praktycznie co robić. Ja nawet nie wiem, skąd się to zużycie w ogóle wzięło, chyba z tego postoju tak naprawdę tego klimatyzatora. Kogenerator stoi i długo jeszcze postoi. Postoi długo. Co tam, kicia? Itka, no tu się dobija braciszek twój, bo niech się zajdą z chmurkiem. Jesteś? Tak? No już, proszę cię bardzo. Wychodź, masz tu, idź. O, i się zaczyna. I się zaczyna właśnie. I bym nic do was nie powiedział. Uciekaj, idź. Bo zaraz będzie się tłukł tutaj. Także kogenerator jeszcze długo postoi, bo nie mam kompletnie na niego czasu. No i tyle. Inne rzeczy są ważniejsze do zrobienia. I tak, centrum dowodzenia NASA, czy jak tam kto zwał, bunkier. Co mogę powiedzieć? Baterie działają, ładują się, rozładowują. Daje, działa, ładuje, rozładowuje, pobiera energię, oddaje. Robi to, co ma robić. Powerbanki sobie stoją. Powiem wam już teraz, nie będą mi potrzebne. Jeden chyba sobie zostawię, a jeden pewnie gdzieś w Fosibocik pójdzie, bo już mam większą baterię w elektryku, to mi powerbanku nie trzeba, żeby w zimie objechać takie zwykłe, że tak powiem, punkty. Także już jeden pewnie tylko zostanie, drugi gdzieś pójdzie w Fosibocik. Co do szóstki i baterii DE, stanęło to wszystko w miejscu, bo ma być test zrobiony właśnie ładowania, rozładowania, jakie straty. To ruszy, jak zrobię tamtą instalację na ścianie, wtedy to będzie chyba pod tą DE podpięta. Tak, ta na elewacji będzie podpięta pod szóstkę. Ta 2,4 kW, albo na odwrót, nie, bo tam będzie więcej, bo tam będzie 8 paneli, a tu jest 6. Ale tutaj jak zabiorę stąd pompę ciepła, to będzie 9. Także zobaczę. Na razie obydwie podepnę, poddaję, bo chcę właśnie sobie na statystyki też porobić. Bo są w tym samym kierunku świata, ale inny kąt mają. I też takie różne zacienienia na nie działają, także to będzie też ciekawe porównanie. Przez lato, może niekoniecznie, bo przez lato nie wiem, czy to w ogóle stringu nie wyłączę. Bo i tak tej energii jest podkorek na razie, na meteringu. Także szkoda, że się grzały te panele niepotrzebnie w zacienieniu. Te na elewacji właśnie mówię, bo tam jednak cień z dachu będzie wchodził. A te tutaj to sobie mogą śmiało stać. Także zobaczymy z tym wszystkim. I dobra, i tutaj sobie wszystko elegancko działa. Mrozy były, nic się nie stało. Nexa objechałem, 3D mi nie było. Było po minus 16. Nic nikt nie musiał robić, wszystko się dzieje automatycznie, jak to mówiłem. Ja to sobie tylko kontroluję, przerabiam, statystyki robię i tak dalej. Joj, jakiś katardziu. Wysokonapięciowy sofarek z magazynem dyszką. Jak widzieliście, nawet popracował. On praktycznie jest co wieczór rozładowywany. Nie ma litości. Cisnę do spodu i tyle. Bufor Noela. Bufor popracował. Jak widzieliście, bufor popracował. Kolektory. To, co wam pokazywałem. Heatpipe grzeją najpierw zbiornik 300-litrowy. Tam sobie stoi buderusik za ścianą. Później to, co ta wężownica nie odbierze. Tu jest 1,6 metra. Muszę napisać, że jest 1,6 metra kwadratowego wężownica. Zwykła stalowa. Leci sobie tutaj na te dwie wężownice. Tutaj macie 3-4 metra miedzi. I dopiero wtedy to wraca tutaj. I tutaj jak zawód przydrugowy zobaczę, że jest 40 stopni na wyjściu. To dopiero dołącza 500-litrowy zbiornik. Ale jeszcze się to nie zdarzyło przy tym układzie. I jest plan też, żeby ten zbiornik z CWU przerobić na CO i powrót z centralnego pójdzie przez ten zbiornik i dopiero wtedy tutaj to będę miał jeszcze akumulację po prostu powrotu. I to się sprawdzi. Wierzcie mi, to się sprawdzi i jeszcze lepiej pompa ciepła będzie sobie z tym wszystkim pracować. No i już niedługo trzeba wymienić schemat. Tutaj będzie Maxa, a nie Griza pięta, także fajnie to działa. Oczywiście jako powierzchnia domu 160 metrów grzane, bezpośrednio grzane 110, reszta to jest maszynownia, tutaj gdzie jesteśmy, gdzie jest utrzymywane 20 stopni przeważnie. O, zobaczcie, nawet 19,4 stopnie jest dlatego, że
Dlatego, że pompa ciepła do CW chodziła. No, pracowała, która jest teraz godzina? Jeszcze jak schodziłem, to pracowała. 8, 9, 10, no prawie 2,5 godziny pracowała. I cały czas miesza tutaj te 100 m3 powietrza. I obniżyło stopień, a zagrzało wodę z 40 do 43,8 nawet. O, mam, już wam pokazuję. Do 43,8. Także ta pompa ciepła wciąga sobie tutaj powietrze. O, rurki już leżą. Przygotowanie pomalutku do maksy. Wciąga sobie powietrze spod sufitu najcieplejsze. Tutaj, o, wciąga sobie do budorysika. Tutaj sobie odzyskuje w tym budorysiku. Tu jest ten zbiornik 500 litrowy jeszcze dodatkowo. I to co odzyska, później wyrzuca tutaj, żeby tutaj było chłodniej. Tutaj i tak jest za ciepło, bo już zaczynają mi ziemniaki rosnąć. Także też trzeba nad tym tematem pomyśleć. I tak, i całe powietrze, co jest to wyrzucone, tam jest dziura wykuta, przechodzi przez spiżarkę, przez całą spiżarkę przechodzi i dopiero wychodzi z powrotem tutaj. Także taki obieg jest wymuszony, ale właśnie wyciągamy wilgoć z pomieszczeń i to co są straty na rurkach, na przesyle, bo to bufor to nie ma z czego generować strat. Te straty właśnie są wykorzystywane do grzania CWU. Także z jednej strony strata, z drugiej strony, słuchajcie, zysk. Tyle. Obeszliśmy wszystko, także ja się biorę za robotę. Najpierw trzeba porozbierać pompę ciepła, zrobić materiał z tego. Później pompę ciepła przenieść z drugiej strony domu. Tam już ściany. W międzyczasie sobie w domu wszystko poprzekuwałem, bo jednak też tutaj przelotu będę miał około chyba 7 metrów rury. To się wszystko później zabuduje na spokojnie. I może jeszcze trochę zimno przyjdzie. Ten tydzień ma być ciepły, także fajnie, bo jednak w cieple lepiej na zewnątrz pracować. No i zobaczymy co dalej. Także szczęścia, zdrowia, pomyślności. Lecimy z tematem dalej. Trzymajcie się. Hej.